Ryszard Borowiecki i oczywiście dzisiaj 5 grudzień 2023 rok. Mamy Dładę Byka. Nareszcie Dłada Byka. Bardzo lubię tą Dładę, ale tak się stało, że ktoś mnie poprosił o interpretację dnia 24. Proszę spojrzeć na 23. I to jest bardzo podobna interpretacja. Czym się różni? Tym, że po prostu jest to drugi dzień i drugi dzień po 23, no to wiemy, że to jest taki troszeczkę bardzo charakterystyczny dzień ze względu na to, że rozpoczyna się Strzelec. I fakt, że tutaj jest ta sytuacja taka dosyć już wyraźna, bo Mars dopiero co wkroczył do tego całego ambarasu, czyli do Strzelca, a Mars w Strzelcu czuje się mniej więcej jak szalony żołnierz, tak by można było powiedzieć, albo w pewnym sensie też stracony żołnierz, to też jest taka prawda. Dlaczego? Dlatego, że pędzi w kierunku nie za bardzo zrozumiałym. To jest najważniejsze, że ten kierunek jest bardzo często zupełnie nieodpowiedzialny. Powiedzmy w ten sposób. Świat w tej chwili w ogóle oszalał i to jest ten moment 24 tutaj listopad, to mówimy o 24 listopadzie i mamy tutaj Dłada Samsa, o właśnie Strzelec. Nie wiem, czy ją widać dokładnie, ale chyba tak. Ten kosmogram wygląda w ten sposób. Czy jest interesujący? Każdy kosmogram jest interesujący oczywiście i to, że wszedł ten baran, znaczy Mars tutaj, władca barana, to świadczy tylko o tym, że jest taki silny start, silne wejście. A wejście, czy było z przytupem? No jest z przytupem. Zwróć uwagę na politykę, proszę zwrócić uwagę na politykę, na to wszystko, co się dzieje. Jaka jest różnica pomiędzy teraźniejszym w Dładach? Ogromna różnica, ponieważ Strzelec to jest ta początkowa Dłada, więc ona ma troszeczkę charakter takiego skoku narciarskiego. On będzie leciał, tylko nie wiadomo, czy ile przeleci, czy te 80 metrów, czy 140 pobije rekord skoczni, tak jak to zrobił Fortuna. Raz mu się udało, akurat to, co widzicie w Zakopanem, to tam mieszkał właśnie, na dole Fortuna mieszkał. Czy ja go pamiętam? Nie, dlatego, że on mieszkał dużo wcześniej niż ja. Jak spojrzycie tam na Zakopane, to właśnie w tym domu, nawet tam chyba pokazywałem to, tak troszeczkę na dole, ponieważ ja mieszkam na drugim piętrze, a on mieszkał na, powiedzmy, że parterze. Także tutaj, jak to się mówi, wszystko się kręci. Góra z górą się nie zejdzie, ale człowiek z człowiekiem zawsze. To jest najciekawsze, że i właśnie to jest ta charakterystyka Strzelca i tej Dłady, z kolei Byka, które już przechodzimy do tego 5 od 24 lutego. Także proszę tą osobę, żeby przejrzała sobie z 23. To jest identyczna sytuacja. Teraz mamy, no i trzeba przyznać, że tutaj jest przed pełnią. I rozpoczęcie znaku, tak, bo 23 się rozpoczął znak. Teraz dzisiejsze byk, kapitał, pieniądze i to wszystko, co należy do byka. I zwróćcie uwagę, co się dzieje. W polityce Węgry postawiły nam szlaban, jak to się mówi, na bank. Czy mądrze? W pewnym sensie tak, ponieważ jesteśmy jakby inicjatorami tego Marsa.
tego działania bardzo niebezpiecznego. Ze względu na to, że w pewnym sensie, no nie chcę powiedzieć, co to jest, ale to jest bratobójcze. Troszeczkę bratobójcze. Dlaczego? Dlatego, że ktoś mi powiedział, i to tutaj mieszkający w moim domu, że jeżeli się mówi w tym języku, to się jest tej narodowości. No nie za bardzo, bo mam w mojej rodzinie, kiedy są to moi najbliżsi kuzyni, w ogóle nie znają polskiego. Dlaczego? Dlatego, że po prostu dziadkowie nie zadbali o to, a wnuki nie miały czasu. A dzieci nie miały czasu, a wnuki po prostu zostały pozbawione tego języka. Więc my nie rozmawiamy w tym języku. A są to moi kuzyni z pierwszego, jeżeli ktoś wie, o co chodzi. To jest tak. Kuzyni, rodzeństwo, to stryjeczne czy cioteczne i no, albo brat z siostrą, akurat tutaj to jest siostra. No i wyjechali są. Absolutnie nie rozmawiamy w języku po polsku i albo przez któregoś z wujków, albo przez którąś z ciotek, ponieważ ja ich języka nie znam. I to nie jest odosobnione. Jeżeli mówimy o drugim pokoleniu kuzynów, no to już kompletnie oni w ogóle nie mówią po polsku i to o dziwo mieszkają w tym kraju, który jest spod znaku wodnika i nie Francja. Także, dlaczego? Dlatego, że wczoraj, mówię o tym wczorajszym filmie, słuchajcie, raz mi zakwestionowano ten film, zdenerwowałem się, zlikwidowałem i puściłem go jeszcze raz, dlatego tak późno. I przeszedł. I o dziwo jest prośba o zweryfikowanie go, ale jak się skończył ten film, to patrzę, normalnie monetyzacja jest. Jeżeli chodzi, to jest monetyzacja. Teraz następna sprawa co do Dłady. To mamy jedno omówione. Teraz drugie to, co mamy, no to wiemy, co z tymi dofinansowaniem, tak, co głosowano. Tak? No, ktoś powie, przepraszam, ale to było wtedy, a nie teraz. To nie jest tak. Dopiero teraz wychodzą fakty. Czy dopiero teraz zauważone to zostaje? Dopiero teraz mamy chociażby te wiatraki, tak? Czy tam jeszcze jakieś inne rzeczy, które są bardzo, bardzo dziwne i w ogóle zwróćcie uwagę, jak się zachowuje to wszystko, jak to funkcjonuje, na jakiej zasadzie. Teraz popatrzmy sobie, co jeszcze jest takiego interesującego w tej Dładzie Byka. Przede wszystkim system pracy. No to załatwiono nam jakąś taką firmę, które my kupimy firmę, postawimy to i ona będzie tylko szyldować. Ale pieniądze pójdą nam za szyld. Więc no to obejrzyjcie sobie, posłuchajcie. Ja nie chcę teraz prowadzić takiego dziennika, bo mam nadzieję, że powstanie taki dziennik. Nie wiem jeszcze z kim dokładnie, bo ja potrzebuję historyków i potrzebuję ludzi, którzy... Zobaczymy jeszcze, jak to będzie możliwe, ale chciałbym taki dziennik zrobić. Będzie on tylko raz w tygodniu, bo cały tydzień będziemy omawiać każdy dzień po kolei, bo to będzie tak dwugodzinny. Podejrzewam, że serial, znaczy 2 godziny program. Tak podejrzewam, czy to będzie prawda, nie wiem, zobaczymy. Bo dlaczego? Nie uda się zrobić krócej, ponieważ my rozmawiamy sobie, a to trzeba pokazać na kosmogramie, ale już nie tak, tylko wiecie, ja już kiedyś tam pokazywałem, ale to wszystko musi być sprzężone. Ja pracuję w tej chwili na jednej kamerze. Tych kamer, które widzicie, przez które mnie widzicie, mam w gruncie rzeczy w swojej jurysdykcji 3. Mam jeszcze 2 swoje, czyli razem 3 to jest 5, plus jeszcze tak zwany skaner, bo tak nazywamy tą kamerkę, skanerem, czyli to jest, no i jeszcze, no co tu ukrywać, komputer, który będzie pokazywał kosmogram.
I to jest wszystko sprzężone razem. Teraz ktoś pomyśli, no tak, ale dlaczego? Jeżeli jest dwóch recenzentów, to kamery muszą być na ich twarzy, tak jak teraz. Oni omawiają coś. Potem w pewnym momencie przechodzę, pokazuję u siebie ten kosmogram. Na tym kosmogramie oczywiście strzałką, czy też budując aspekty, jeszcze nie wiem, będę rozmawiał z kolegą Krusińskim, czy w astrologu jest prawdopodobnie taka możliwość, dlatego że jak 7 lat temu albo 8 lat temu, może nawet 10 lat temu przysłał mnie, że można pracować na dwóch planetach czy na jednej planecie, bo ja miałem takie pytanie i to pytanie nie wiem, czy jeszcze to jest, nie wiem, czy u kolegi Krosińskiego, ale jak zacznę pracować na jednej planecie, jakbym chciał spod palca, to po prostu o co chodzi? O pokazanie tylko aspektów. Jeżeli pokazujemy takie coś, to ja chcę zobaczyć to i to musi być zrobione, ponieważ to się ręcznie robi. Rysuje się każdy aspekt z każdą planetą, tak, tutaj Saturn, Pluton, zaraz zobaczymy, czy Saturn, tak, Saturn, Neptun. Dobrze, przepraszam, Księżyc, Neptun, co ja opowiadam? Księżyc, Neptun to opozycja. I te wszystkie rzeczy powinno pokazać i wtedy jest łatwiej omawiać, ale oprócz tego ja omawiam tylko jedną planetę, jak wchodzi tutaj, dlatego, że jest mi tak wygodnie, dlatego, że wówczas, kiedy się widzi to narysowane, jest łatwiejsze spojrzenie, bo łatwo jest czytać te rzeczy, ale ciężko jest omówić te rzeczy, ze względu na to, że czytanie to jest tak, no jest Trygon Merkurego z Jowiszem, no i co z tego? No, jak ja to pokażę? No mogę pokazać oczywiście. Jowisz mamy tutaj i szukamy Merkurego. No ale to nic nie mówi. Kiedy jest linia połączeniowa, to wtedy mogę tą linię pokazać, mogę tą linię zaznaczyć, czy nawet długopisem, czy mazakiem przeciągnąć po linijce i ją wyświetlić. Tak zresztą w niektórych tych moich filmikach robiłem to na skanerze, ale po prostu czas realizacji filmu, a realizacji tego wszystkiego jest tak ogromny, że po prostu ja nie mam zamiaru siedzieć na jednym filmie 6 godzin. Robiłem teraz ostatnio ten film z 2 kamer, proszę Państwa, 3 dni. 3 dni. Przez 3 dni, zwróćcie uwagę, nie ma 3 dni. I przez te 3 dni robiłem ten film, dlatego że komputer go mielił i mielił. Ja nie wiem po prostu dlaczego. Dlatego, że ja pracowałem na najwyższej rozdzielczości, jaka jest możliwość. Na najwyższej rozdzielczości. Czy tam jest akurat tak piękna rozdzielczość? Nie jestem pewien, ponieważ YouTube i tak, ale chodziło mnie o to, żeby sprawdzić prędkość. Słuchajcie, u mnie jest to wszystko początkiem, kiedy już powstanie offsetka, ono musi galopować. Idźmy dalej. Byk dla samca byka. Jest to jedna z najbardziej interesujących dla samca, przynajmniej mnie, ponieważ ona kapitalizuje i też pokazuje pewne sytuacje. Sytuacje chociażby ta, że zaatakowano przez kraje arabskie na Morzu Czerwonym rozwalono statek amerykański. Teraz ktoś powie, no ale jak? Pamiętajcie o tym, że jesteśmy w Strzelcu. Strzelec puszcza strzałę. I ta strzała, jeżeli z punktu widzenia II wojny światowej Strzelec, to przede wszystkim Katiusza. Takie pak, bum, 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 bum. Wiecie, organy Stalina, konkretnie. Działo, po kolei walą. Ja już nie będę opowiadał, bo opowiadam o tym. Teraz podczas I wojny światowej to można by było powiedzieć, że jakieś tam pociski albo broń dalekostrzelna. Wcześniej to strzała zawinięta szmatą albo tam jakimś sitowiem, umaczona w jakiś oleju czy tam w czymkolwiek, jakieś paliwie i bach, już chata płonie, bo była strzechą ukryta. I to jeszcze wcześniej nie wiem, bo nie żyłem wtedy, a po prostu nie wiem, czy pamięć ludzka pamięta, ponieważ strzała i te działania takie ogniowe są właściwie początkiem kultury
wojennej człowieka. Tak? Bo chyba pierwsze, co mogło być, to rzucanie kamieniem, no i najbardziej spektakularne, czy walka na maczugi, czy na kawałek kija i koniec. Zwierzęta tego nie stosują. Jakoś tak nigdy nie widziałem, żeby jakiś szympans czy jakaś małpa podniosła kij, a jednak używają mechaniki. Potrafią termity tam brać patyka i wciskać, go oblizywać te termity. Nie próbowałem, nie chcę próbować. To nie jest ten. Teraz tak. Byk jest również kucharzem. Dlatego też możemy rozmawiać dzisiaj o kuchni, możemy rozmawiać o ziemi, o kapitale, o budowaniu pieniędzy, no i właśnie między innymi o takich rzeczach i o prawach do ziemi. My, ze względu na to, że mamy ten ascendent w byku, bardzo jesteśmy przywiązani do ziemi. I w tej chwili ta ustawa wiatrakowa, która jest, to też jest, no i troszeczkę poruszyła świat nie tyle publiczny, co i świat tej wiejski, tak, na wiejskiej. Także tutaj się rozpoczyna jakby nowa rzeczywistość, nowe pragnienia, nowe urzeczywistnienia. Także mamy tego sporo, jeżeli patrzymy na te działania. Ja nie chcę omawiać wszystkich planet, bo to nie ma za bardzo sensu, bo teraz zwróćcie uwagę, że właściwie tutaj jest przerwa w wodniku i całe szczęście, że ta przerwa jest w tym wodniku, bo by był pociąg. A pociąg w astrologii daje niezbyt dobre, bo takie wszystkiego po trochu, a my potrzebujemy skondensowania. Skondensowanie jest faktycznie w tym wypadku, tylko to jest godzinowy, to jest na godzinę, akurat 17:12, która w tej chwili istnieje ta godzina i właściwie już jest po, chyba dokładnie jest 17:39. Zobaczycie, jak szybko się renderuje, jak to wszystko wolno idzie. Żeby zrobić taki film, ja zawsze dziwię się, jak to się robi wcześniej te filmy. Ja nie lubię te wcześniej, dlatego że ja omawiam historię na bieżąco, w tej chwili co się dzieje. I trudno, to jest dla osób, które chcą po prostu przyzwyczaić się do astrologii. I ja wzbudzam u osób myślenie astrologiczne, które jest bardzo ważne. To co, Panie Ryszardzie, i teraz niedługo będzie taki aspekt, to prawdopodobnie jest to i to. Czy ja dobrze myślę? Doskonale. Dlaczego? Obojętnie jakie myślenie jest doskonałe, grunt, żeby ono nie szkodziło ani mnie, ani Tobie. Jeżeli takie myślenie jest, to już jest doskonałe. A dlaczego? Słowo ciałem się stało. Na początku było słowo. To wszystko to, co my realizujemy wspólnie jako cyborg, stąd też analizy, stąd też na przykład ta sztuczna inteligencja, stąd też to wszystko, co się dzieje, co w pewnym sensie, jeżeli patrzymy pod względem społecznym, proszę mi odpowiedzieć na jedno pytanie. Jakim cudem wiecie, że to jest Czech, a jakim cudem wiecie, że to jest na przykład Białorusin, a jakim cudem wiecie, że to jest Niemiec albo Francuz? Po czym poznajecie? No po czym poznajecie? Po chodzie? Po chodzie można poznać tylko, że ktoś ma kolana parszywe, na przykład w założeniu, jakieś zapalenie kolan albo jeszcze czymś. No to po czym? Po ubiorze? Po urodzie? Jaka jest różnica pomiędzy Czechem a Polakiem? Albo na przykład Białorusinem? Czy na przykład w założeniu Niemcem? A jednak jest. Jeżeli przyjrzymy się astrologicznie, to jest. Niemiec inaczej w ogóle chodzi, Polak też inaczej chodzi. Był taki moment w Austrii, kiedy ja przyjechałem do Austrii, dzień dobry, się spojrzałem, skąd ten cholernik wiedział, że Polak? Wiecie po czym? Po tych białych skarpetkach.
Przestałem od tego momentu nosić skarpetki białe. W tej chwili noszę taką jedną skarpetkę z Wikipedii, a drugą skarpetkę z McDonalda. Wiecie, każda inna. I bardzo to lubię. One mają jedną historię. Zresztą mnie zaopatrzyła moja córka w ten szereg tych skarpetek malarzy, więc mam skarpetki Salvador Dali, potem mam skarpetki, no troszeczkę mi uciekło, jakie mam, to nazwisko mi uciekło. Chciałbym na przykład Wyspiańskiego. Mam też jakieś takie dziwne skarpetki z jakichś gier, jakieś takie dziwne, kolorowe i je noszę. No ale dobrze, zostawmy te skarpetki, nie bawmy się w te skarpetki. Bawmy się w lepszą historię. Więc co jeszcze jest w tej chwili? Zwróćcie uwagę to, co się będzie działo dzisiaj i jutro. Jutro też jeszcze jest byk i to bardzo silny byk. Dlaczego bardzo silny byk? Ponieważ trzeba przyznać, Wenus, planeta opiekuńcza, opiekująca się tutaj bykiem, jest w Skorpionie, jest w opozycji i ona daje, proszę zwrócić uwagę, o, tutaj jest Skorpion, tak, a po drugiej stronie. I w tym byku znajduje się zarówno Uran, jak i Jowisz. Dwie planety, planeta ekspansji, Jowisz, i planeta rewolucji, ewolucji, czy też zmian, czy intuicji, ta, która reprezentuje nas, astrologów, to jest właśnie Uran, i naprzeciwko jest Wenus, czyli ecie-pecie. Dlatego też te afery pieniężne, te wszystkie rzeczy tutaj, te komisje wszystkie i one będą sankcjonowane. Nie będzie to jeszcze ten moment, bo ten moment po naszych byku są bliźnięta i to też jeszcze nie ten moment. Dopiero po bliźniętach jest rak i rak się zajmie dopiero tymi wszystkimi rzeczami bardzo intensywnie, z tym, że pamiętajmy, że my jesteśmy Strzelcem, więc teraz ostatnia dwada Strzelca to Skorpion i to się może bardzo źle zakończyć, znaczy źle, spektakularnie się może zakończyć, dlatego że ta ostatnia dwada Skorpiona ma taką charakterystykę, że właśnie jest Wenus i walka o pieniądze. Teraz tak, czy będzie ta walka o pieniądze, czy będzie schowanie pieniędzy? Wenus jest wyjątkowa. Planeta Wenus jest wyjątkowo perfidna. To jest mniej więcej planeta, no inaczej Wenera, tak? Więc wiemy, że taka pod latarnią ona nie ma żadnych skrupułów i jak to się mówiło kiedyś w Gdańsku, jak odpływały te stateczki i te dziewczynki, znaczy wyskakiwały znaczy udawały, że płaczą za tymi marynarzami, którzy odpływali i krzyczały właśnie, że coś tam, tak, że masz taką chorobę, a on odpowiadał, że ty masz taką chorobę, no i coś za coś. Więc to jest właśnie Wenus i Wenus ma taką sytuację troszeczkę podejrzaną, także pamiętajcie o tym, że to, co będzie się działo teraz w tym Strzelcu, będzie niepowtarzalne, co nie mówię, że to jest koniec zabawy. Dopiero Koziorożec pokaże nam zabawę, ale do tego musimy poczekać do Nowiu, gdzie Nów jest za parę dni. No, więc od Nowiu już zaczynamy Koziorożca, już będziemy mieć futbol na najwyższym poziomie, czyli jak śpiewał kiedyś, że bramki strzelił 3. Tak? Pamiętacie? Taką Bogdan. Więc to jest to. No cóż, czas tej dwady w Strzelcu daje nam wartość finansową. My z ascendentu już mówiłem o tym, że jesteśmy bykami
I my właściwie cały czas walczymy o własną ziemię. W tej chwili te wiatraki, to wszystko, to co się dzieje, to, że mogą nas wywłaszczyć, my sobie nie zdajemy sprawy, ci, którzy mieszkają w mieście, co znaczy wywłaszczenie, co znaczy pozbawienie kogoś i co z tym człowiekiem. Ten człowiek zostaje właściwie bez dziadkowizny, bez swoich historii i zostaje po prostu zwykłym zwierzęciem, mułem czy wołem, takim wiecie, no bo to jest skrzyżowanie konia z krową, czy tam z osłem, tak? Konia z osłem. I muł czy wół, bo tylko albo to jest człowiek, który, nie obrażając, ja nie mówię tutaj to może się stać w mieście też, jakimś małym na skraju, bo akurat będzie tam mały domek i komuś będzie potrzebny, tak? Ja już znam takie historie. Znam takie historie nawet z autopsji u siebie. W rodzinie znam takie historie i wiem, co to znaczy pozbawić kogoś tej tożsamości posiadania. Dla mnie najważniejszą rzeczą i dla każdego byka, dla każdego człowieka, zaznaczmy, jest prawo własności. My sobie nie zdajemy sobie sprawy, co znaczy prawo własności. Jeżeli w tej chwili 40 centymetrów pod nami już nie jest nasze, to znaczy, że jeżeli wbijemy 2 razy szpadel i chcemy zasadzić drzewo, to te korzenie już nie należą do nas. Jeżeli ktoś wpadnie za taki pomysł, to zacznie się wygłupiać i zacznie od każdego drzewa i soków, czy objętości tego drzewa brać jakieś podatki, czy jakieś coś, co już się dzieje, chociażby z wodą, czy z jakimiś rzeczami dziwnymi, bardzo. I to jest właśnie to, z czym powinniśmy bardzo silnie walczyć, ponieważ najważniejszą rzeczą jest posiadać. Jeżeli dziecko posiada, rodząc się, najpierw mamę. Następną rzeczą, jaką jest, którą chce posiadać, to chce mieć pełny brzuszek. I konsekwencją tego jest, no, troszeczkę śmierdząca kupa. Ale naprawdę miałem córkę, kiedy przyniosłem ją do domu, wówczas były 2 harty w domu afgańskie i walczyły o tą kupę. My odłożyliśmy pieluchę, one zjadły tą kupę. Nie dlatego, że one są coś tam, tylko musi być czysto, musi być porządnie, musi być i one w ten sposób, ponieważ one i po pierwsze te kupy są bardzo czyste, są pełne jeszcze niestrawionych rzeczy przez ten maleńki brzuszek. I ja nikomu nie każę, ale kiedyś, w dawnych czasach, to były lata, no między 60 a 70 rokiem, moi starsi koledzy pojechali do Rosji. I byli, no powiedzmy, że przyszłymi lekarzami weterynarii. I tam ich zabrano do kołchozu. Tam była hodowla koni i hodowla świń. Wyobraźcie sobie, że spod koni oni skarmiali świnie tymi odchodami końskimi. Teraz ktoś by pomyślał, że to jest takie paskudne. Tylko że to mięso, te świnie jechały do Francji. Teraz nie wiem, czy rozumiecie łańcuch pokarmowy, jaki jest. Teraz ci, którzy kiedykolwiek mieli konia, to wiedzą, jakie konie są chimeryczne. Tylko kilka gatunków koni jest niechimerycznych, ale w rzeczywistości tak. Więc to posiadanie, ten byk jest takim troszeczkę dziwnym miejscem rozmowy. Dlaczego mówię o jedzeniu? Bo większość osób spod znaku byka
i w dodatku jeszcze w tej chwili strzelce, które się urodziły w Doada Samsie byka, bardzo często są kucharzami. Bardzo często idą w tym kierunku. I to jest bardzo charakterystyczne, bo mimo to, że są strzelcami, mają przerwę pomiędzy zębami, mają diastemę inaczej mówiąc, to jest takie dosyć charakterystyczne, mają inną troszeczkę budowę ciała niż normalne strzelce, są takie bardziej, ja tutaj ruszyłem komputer, są zupełnie inaczej sformułowane. Strzelce mają taką charakterystyczną budowę, bo kobiety mają szersze biodra. Są takie wiolonczelowate. Co bardzo latynosi takie preferują, czyli bardzo duże pupy i bardzo małe piersi. To jest zupełnie odwrotnością na przykład amerykańskiego stylu, tak? Bo oni lubią raczej takie wielkość tutaj w piersiach powinna być taka jak w pupie, tak? I to jest wtedy, albo na przykład jeżeli biust jest jeszcze większy, to najlepiej by było w ogóle, tak na tych rysunkach groteskowych, gdzie w Europie mamy jeszcze inny styl i w gruncie rzeczy zupełnie, mamy te seks bomby nasze, są zupełnie inne. A czy kobiety z poznaku strzelca mogą być seksbombami? Są seksbombami, dlatego że są bardzo wyzwolone. I to trzeba przyznać, że ja pamiętam swoją babcię, która była strzelcem. To była kobieta orkiestra. Począwszy od chórów, była nauczycielką przede wszystkim, tym trzeba brać pod uwagę, chociaż ten zawód uprawiała tylko wyłącznie bardzo krótko w młodości do poznania dziadka. Potem przestali być nauczycielami oboje, bo się nie opłacało, po prostu były to czasy już, nie wiem czy po pierwszej wojnie trzeba by było policzyć, czy jeszcze nie było, bo moja babcia była za cara była nauczycielką, no więc tak, to się tak wydaje, ale jakbyśmy spojrzeli tak troszeczkę dalej, to byśmy, nasi dziadkowie mogli mieć spokojnie swoich dziadków na wojnie napoleońskiej. Coś się dzieje dziwnego. Telefon się odzywa, ale po co i gdzie? Nie wiem, gdzie ja mam telefon. Dobrze, zostawmy to później, co pogadamy z tym telefonem. A, tutaj. Zaraz zobaczymy, o co chodzi. Bo może coś ważnego, a ja nie za bardzo lubię omijać pewne sytuacje. Nie. A, nie, jest. Ojej. Tutaj aż 2 osoby dzwoniły, a ja nie zauważyłem. No trudno, będziemy musieli poczekać. Będą musiały osoby. Teraz tak, jeżeli patrzymy na ten system, który jest w tej chwili, to zwracajcie uwagę na posiadanie, czyli na złoża, na to, co jest finansem, na to wszystko, co się będzie rozgrywać. To jest najważniejsze. Mam nadzieję, że już Wam tyle materiału starczy. Jutro spotykamy się z powrotem. Jutro mam dzień szalony, naprawdę szalony, ale za to się cieszę, że udało się to zrobić. Zobaczymy, jak to wyszło, bo tak troszeczkę inaczej. Inne światło zastosowałem. Znaczy inne światło, nie, światło jest to samo, tylko ja potrzebuję jeszcze kilka takich metod, które muszę sprawdzić ze względu na to, że najważniejsze tutaj w tej jest oświetlenie. I to tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do jutra. Z Bogiem.